Zacznijmy od kworum. Otwarcie 17. sesji Rady Gminy Rozdraże. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 17. sesję Rady Gminy Rozdraże i stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. A zatem zgodnie z artykułem 14 ustawy został spełniony warunek dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Radnego Powiatu Krotoszyńskiego oraz Panie i Panów Sołtysów. Witam serdecznie naszych dzisiejszych gości, absolwentów szkół podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2024-2025. Przybyli dziś do nas wraz z rodzicami. Proszę Pana Wójta o wręczenie listów gratulacyjnych. Szanowni Państwo, przed 2 tygodniami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, natomiast nam pozostał jeszcze jeden element podsumowania poprzedniego roku szkolnego, mianowicie uhonorowania tych osób, które w najlepszy sposób zdały egzamin ósmoklasisty w naszych placówkach. Mieliśmy w tym mijającym roku szkolnym historię bez precedensów dotychczasowej naszej tradycji. Mianowicie 2 uczennice z różnych szkół osiągnęły dokładnie ten sam najlepszy rezultat. Jest to 91,7% możliwych do zdobycia punktów. Ja bardzo serdecznie wraz z rodzicami zapraszam przed scenę Martę Wosińską oraz Oliwię Kryś. To są te 2 absolwentki, które ex aequo najlepiej napisały egzamin. Pan kierownik zespołu szkół i przedszkoli oraz pana przewodniczącego proszę o pomoc przy wręczeniu. Mamy jeszcze 3 absolwentów, którzy osiągnęli pułap powyżej 80% możliwych do zdobycia punktów i są to Kinga Frence ze szkoły podstawowej w Rozdrażewie, która zdobyła 89,3%, Krystian Gut ze szkoły podstawowej w Nowej Wsi zdobył 88,7% i Jakub Dzielniński ze szkoły w Rozdrażewie 82,7%. Również tych 3 absolwentów wraz z rodzicami zapraszam z przedstawienia.
skorzystania z okazji do przyjrzenia się, jak wygląda sesja Rady. Jeśli ktoś chce opuścić salę, zrobię chwilę przerwy przed rozpoczęciem obrad. Jak chcecie, to możecie zostać, przyglądać się, jak komuś się nie spieszy. To zaczniemy obrady, tylko chciałem może sołtysa przywitać, nowego z Rozwarzewka, bo sobie widziałem sołtysów, ale może ktoś nie zna, to Kornel Fakciarz z Rozwarzewka, nowy sołtys. Informuję Państwa, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane oraz prowadzone przy wsparciu programu informatycznego. Czy Państwo mają propozycje do zmian przesłanego porządku obrad? Nie widzę. A zatem porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z obrad 14, 15 i 16 sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy, zmian budżetu gminy na 2025 rok. Podpunkt drugi, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdraża na lata 2025-2032. Podpunkt trzeci, wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Podpunkt czwarty, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozdraża. Podpunkt piąty, zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za zawieszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt szósty, wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Podpunkt siódmy, wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Podpunkt 8. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. I podpunkt 9. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Punkt 6. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych i innych uczestników sesji. Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Zamknięcie obrad. Z uwagi na przekazane Państwu materiały, czy Panie i Panowie Radni wyrażają zgodę na głosowanie protokołu i uchwał bez odczytywania? Przegłosujemy. Kto z Państwa za powyższym wnioskiem, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z obrad 14, 15 i 16 sesji. Po zapoznaniu się z treścią protokołu 14, 15 i 16 sesji Rady Gminy Rozdrażew stwierdzam, że został on spisany zgodnie z przebiegiem obrad i obejmują w swej treści całe posiedzenia Rady Gminy. W okresie międzysesyjnym wyłożone zostały do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz udostępnione Państwu w programie e-sesja. Panie i Panowie Radni nie wnieśli do protokołu żadnych uzupełnień i nie wystąpili z wnioskiem o dokonanie poprawek. Kto z Państwa za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokoły z 14, 15 i 16 sesji. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę wójta gminy o przedstawienie sprawozdania. Informacja z działalności wójta gminy w okresie od 1 lipca do 17 września 2025 roku. 2 lipca wziął udział w konferencji
umowy na wykonanie renowacji Emusiel Grysem, tzw. powierzchniowego ustalenia odcinków dróg gminnych v na długości 550 metrów i dębowcu na długości 242 metrów. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym, to jest 31 980 zł. Druga ze złożonych ofert popierała na 41 800 zł. Realizacja nastąpiła w połowie lipca. Tego samego dnia miało miejsce podpisanie z firmą KC Stal z Kotoszyna umowy na wykonanie wiaty nad punktem zlewnym oczyszczania ścieków w Rozdrożewie. Wartość umowy 31 980 zł. 8 lipca wziąłem udział w odbiorze technicznym modernizacji drogi powiatowej nr 5148P w Grębowie w kierunku Koźmina Wielkopolskiego, liczącym 220 metrów odcinku od mostu do granicy gminy ułożone zostały dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, a pobocza utwardzone kruszynem granitowym. Wykonawcą była firma Wiktor Zatowic. Koszt realizacji wynoszący 133 313 zł poniosły po połowie samorząd powiatowy i gminny. 13 lipca wziąłem udział w podsumowaniu turnieju tenisa ziemnego w ramach projektu Tenisowe Wakacje realizowanego przez Stowarzyszenie Sport Team ze wsparciem budżetu gminy. 15 lipca miała miejsce narada z sołtysami. Tematyka dotyczyła stanu realizacji tegorocznych zadań inwestycyjnych, stanu realizacji funduszy sołeckich w roku 2025, wysokości funduszu sołeckiego w roku 2026 i organizacji zebrań wiejskich związanych z jego przeznaczeniem. 16 lipca miało miejsce podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgodnie z opinią komisji konkursowej dofinansowanie przyznane zostało kupcowi ZHP w Koźminie Wielkopolskim na dwa zadania, harcerską akcję letnią 2025 5000 zł i harcerskie półkolonie 2850 zł oraz Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Rozdroża na zadanie Lato z Jajem 2000 zł. W zarządzeniu wójta do budżetu gminy wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w roku 2025, to jest 34 700 zł i 35 groszy oraz środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 6953 zł. Dokonano również przesunięć w działach opieka społeczna i oświata. 21 lipca wraz z panią skarbnik uczestniczyliśmy w uroczystym podpisaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego umów dofinansowania w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pod nazwą Deszczówka. Gmina Rozdroże znalazła się w gronie 18 samorządów gminnych i powiatowych z terenu Wielkopolski, które otrzymały dotacje z budżetu samorządu. Wartość dofinansowania zadania pod nazwą budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy szkole podstawowej w miejscowości Nowa Wieś wyniesie 104 600 zł. To efekt wniosku, jaki złożyłem w lutym podczas naboru. 22 lipca miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania w ramach programu Deszczówka, tego właśnie, którego dotyczyła umowa podpisana dzień wcześniej. 23 lipca wziąłem udział w uroczystych obchodach Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, które zorganizowane były w Orli. I tego samego dnia ogłoszony został nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w referacie gospodarki komunalnej. 24 lipca wziąłem udział w wideokonferencji z udziałem wojewody wielkopolskiej poświęconej realizacji zadań w zakresie ochrony ludności. Tego samego dnia także udział w zwołanej w trybie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, na którą przychodziły dwa projekty uchwał. 25 lipca miało miejsce podpisanie umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na rzecz gminy Rozdroże i jej jednostek organizacyjnych w roku 2026. Dostawcą wybranym w przetargu organizowanym przez Spółkę Oświetlenie Publiczne i Drogowe dla stworzonej grupy zakupowej została firma Energia Obrót S.A. 4 sierpnia miało miejsce powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej Szkoły Podstawowej w Rozdrożewie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin odbył się 26 sierpnia. 5 sierpnia miało miejsce podpisanie z przedsiębiorstwem budowlano-handlowym Maszyński z Jarocina umowy na modernizację drogi gminnej
krytyka. Umowa została zawarta w trybie z wolnej ręki w powiązaniu z zamówieniem podstawowym, jakim było zadanie budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi. Zadanie zrealizowano w pierwszej połowie września. Koszt położenia dwóch warstw nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 508 metrów w umowie został wyliczony na 141 623 zł i 75 groszy. Dodatkowo pokryliśmy także koszty obsypania pobocza Kruszywy. 6 sierpnia miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą budowa remizy OSP Rozdroże oraz ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego w Maciewie. 7 sierpnia miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcone organizacji 13 powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. I tego samego dnia miało miejsce podpisanie z Piotrem Sasinem prowadzącym w Krotoszynie działalność pod nazwą Projektowanie drogowe i nadzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Rozdrażewie. Koszt realizacji oraz wykonania mapy projektowej obiektów geologicznych i uzyskania wymaganych uzgodnień wyniesie 32 934 zł. 12 sierpnia miało miejsce podpisanie z firmą EWC Spółka z.o.o. z Poznania umowy na dalsze wsparcie techniczne dla systemu e-sesja i utrzymywanie danych na serwerach firmy. Koszt usługi przez najbliższy rok wyniesie 2693 zł i 70 groszy. 13 sierpnia miało miejsce spotkanie z wykonawcą budowy i przebudowy drogi w Nowej Wsi w związku z potrzebą wykonania dodatkowych prac. Konieczność ta skutkowała przedłużeniem terminu realizacji zadania. Do samego dnia miało miejsce wydanie zarządzenia w sprawie wyboru sołtysa wsi Rozdrażewie w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa pana Tadeusza Pachciarza. Termin wyboru wyznaczono na 26 sierpnia. 15 sierpnia wziął udział w dożynkach wiejskich w Grębowie. 19 sierpnia miało miejsce podpisanie umów z firmami wyłonionymi w powtórzonym zapytaniu ofertowym na realizację zadania wyposażenie sal przyrodniczych w szkołach podstawowych w Nowej Wsi i Rozdrażewie z pomocy dydaktycznej i sprzętu niezbędnym do realizacji zajęć edukacji ekologicznej. Dostawcami wyposażenia będą spółka Edukarium z Bydgoszczy w zakresie pomocy dydaktycznej za kwotę 58 152 zł, spółka Moje Bambino z Łodzi w zakresie medii, sprzętu multimedialnego i komputerowego za łącznym wynagrodzeniem 87 190 zł 72 groszy. Realizacja projektu dofinansowanego dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zakończona w październiku. Tego samego dnia zebraniem wiejskim w Grębowie rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, w trakcie których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków wydzielonych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026. Podczas zebrań przedstawiane są również sprawozdania sołtysa z działalności Rady Sołeckiej oraz informacja wójta o realizacji zadań na przestrzeni minionego roku. 20 sierpnia miało miejsce podpisanie umowy z Agencją Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek z Łodzi na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rozdraże na lata 2025-2040. Koszt realizacji to 9594 zł. I tego samego dnia podpisana została z Michałem Droszczem prowadzącym w Długach działalność pod nazwą Hydraulik Michał Droszcz umowa na wymianę istniejących piecy węglowych na piece na pellet o mocy znamionowej 8 kW w 5 mieszkaniach komunalnych przy ulicy Koźmińskiej 12. Koszt wyniesie 89 640. To firma złożyła najkorzystniejszą ofertę zapytania ofertową. Również tego samego dnia wziąłem udział w zwołanej w trybie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, na którą przegłosiłem 3 projekty uchwał. 26 sierpnia miało miejsce podpisanie złożonym zamówieniem publicznym konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Incarno Rączyna oraz Przedsiębiorstwo Produkcja Inżynierii Ekoinżynieria z Ostrowa Wielkopolskiego umowy na budowę podziemnego systemu magazynowania wody odpadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy szkole podstawowej w Nowej Wsi. Zamówienie obejmuje montaż 2 podziemnych zbiorników o pojemności 10 m3 do gromadzenia opadowych z dachu sali sportowej, rozprowadzenie instalacji ze zraszaczami po terenie zielonym oraz montaż studni osadnikowej i zatapialnej pompy ze sterownikiem. Wartość robót to 169 030
za kwotę 3690 zł. Tego samego dnia miał miejsce podpisanie z grupą Rolnik spółka z Obozu Pomierza umowy na dostawę 91 ton ekogroszku do Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, placówek oświatowych. Koszt dostawy 1 tony luzem wyniesie 1200 zł, a dodatkowanego 1350. Łączna wartość umowy 112 950 zł, czyli była to najtańsza oferta z zapytania ofertowym. Tego samego dnia miało miejsce ogłoszenie zamówienia publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, a podczas zebrania wiejskiego w Rozdrożewku mieszkańcy wsi dokonali wyboru nowego sołtysa, którym został pan Kornel Parczysz. 28 sierpnia zarządzeniami wójta wyrażono zgodę na prowadzenie dzienników zajęć w publicznych przedszkolach w Rozdrożewie i w Nowej Wsi wyłącznie w formie elektronicznej. 29 sierpnia miało miejsce podpisanie aneksu do porozumienia gmin tworzącego linię komunikacji autobusowej Krotoszew-Rozdrożew, Koźmin, Wielkopolski, Jarocin. W wyniku aneksu zwiększyła się liczba kursów przebiegających przez Rozdrożew do 4 w każdą stronę. Jednocześnie z rozkładu usunięto jeden kurs linii 6, dublujący się z nowym kursem linii J. 30 sierpnia w sąsiedztwie chaty na Rozdrożu odbyła się impreza pod hasłem Pożegnanie lata, zorganizowana przez Urząd Gminy Rozdroża. 1 września wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rozdrożewie. Tego samego dnia miało miejsce rozstrzygnięcie powtórzonego zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą budowa remizy OSP w Rozdrożu. Wybrano najkorzystniejszą cenową ofertę firmy Budilów z Peplaroszek w Stopolu Osiedle z ceną 948 290 zł i 84 grosze. Ceny pozostałych 3 ofert zawierały się w zakresie od 959 668 groszy i 56 groszy, 2 100 805 zł i 42 groszy. Z rocznicy wybuchu II wojny światowej delegacje samorządów, kombatantów, uczniów i harcerzy złożyły kwiaty pod pomnikiem Polski pomordowanych w latach 1939-1945. 3 września wziął w spotkaniu z prezesem UKS Dolina, komendantem Komisariatu Policji w Koźminie Wielkopolskim, komendantem gminy OSP i prezesami 5 ochotniczych straży pożarnych poświęconym przygotowaniu zabezpieczenia trasy 3 ćwierć maratonu miejskiego. 7 września odbyły się w Rozdrożewie 13. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze współorganizowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Zarząd Oddziału Powiatowego i Gminnego Związku OSP i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Tutaj rozszerzyłem tę informację, macie Państwo zamieszczone czołowe notaty w poszczególnych grupach. Ja już tego nie będę czytał, możecie Państwo to sobie przeczytać. Natomiast 9 września miało miejsce podpisanie z firmą Budilów Piotr Peplaroszek z Stopolu Osiedla umowy na realizację drugiego etapu budowy remizy OSP w Rozdrożu. Obejmują budowę budynku garażowego na 3 pojazdy z szafem i instalacją fotowoltaiczną przylegającego do istniejącego budynku socjalnego. Jednocześnie podpisano umowę z autorem projektu firmą Studia Budowa Tomasza Kupiaka z Pieszewa na pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na kwotę 11 685 zł. Tego samego dnia do zarządzenia wójta wprowadzono do budżetu gminy dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 280 000 zł, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłek dla opiekuna 2908 zł, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 400 zł, a także otrzymane środki z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 6668 zł. Tego samego dnia wydano również zarządzenie w sprawie materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2026 i wieloletniej prognozy finansowej i także tego dnia brałem udział w szkoleniu członków Rady Lokalnej Grupy Działania Wielkopolska Wyobraźnia. 10 września odbył się pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, to jest działki nr 57/1 o powierzchni 1,36 ha w Maciejewie. Wpłynęły 3 oferty. Najwyższa złożona przez mieszkańca Maciejewa opiewała na równowartość 80,74 kwintala żyta, to jest 59,1 kwintala za hektar. Tego samego dnia miało miejsce otwarcie ofert w zamówieniu publicznym w trybie podstawowym na
11 811 zł 36 groszy. Obecnie trwa analiza zgłoszonych ofert. Również tego dnia wziąłem udział w wideokonferencji poświęconej budowie obwodnicy Krotoszyna z Dróg Czyszkowa. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biura Projektującego obwodnicę przedstawili przebieg preferowanego wariantu oraz założenia dotyczące realizacji. Także tego dnia zakończony został nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Gminy. Spośród 5 kandydatów najwyższą ocenę uzyskała pani Monika Bielała. 12 września miało miejsce podpisanie z firmą Nadwód Zbigniew-Warta z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskiej umowy na realizację zadania pod nazwą budowa budynku gospodarczo-garażowego przy przedszkolu w Rozwaczewie za kwotę 112 000 zł. Zawarcie umowy nastąpiło po negocjacjach w nawiązaniu do umowy podstawowej na realizację zadania budowa przedszkola w Rozwaczewie. 14 września miał udział w imprezie biegowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie UKS Doliwa przy wsparciu finansowym gminy. Bieg główny, trzeci ćwierćmaraton wiejski zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Prolatu Krotoszyńskiego ukończyło 89 zawodników i zawodniczek. Wśród mężczyzn zwyciężył Mariusz Wawrzyniak, KKS Biały Orzeł Pośmie, Wielkopolski z czasem 37 minut 53 setne. Przed Tomaszem Owczarkiem z Cieszkowa i Kamilem Koniecznym z KS Krotoszyń. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się mieszkanka Rozwarzewa Magdalena Cierów z czasem nieco ponad 48 minut, która na mecie wyprzedziła Zuzannę Walczak, Krotoszyńska Grupa Biegowa i Katarzynę Hejdysz z Dobrzycy. Tradycyjnie już oprócz wsparcia finansowego organizacji biegów z budżetu gminy ufundowane zostały nagrody dla trójki najwyżej sklasyfikowanych mieszkańców i mieszkanek gminy. Po raz pierwszy rozegrano także bieg na dystansie 5 km, w którym udział wzięło 47 zawodników i zawodniczek, natomiast w biegach juniorskich na dystansach od 400 do 1200 metrów wystartowało łącznie 83 młodych biegaczy. 17 września odbył się odbiór techniczny dwóch zadań drogowych, budowa i przebudowa dróg Nowej Wsi, modernizacja drogi w Wykach. Ostateczne koszty realizacji tych inwestycji z uwzględnieniem dodatkowych prac wyniosły w Nowej Wsi 844 398 zł i 53 grosze, w Wykach 151 302 zł i 62 grosze. Do łącznych kosztów inwestycji należy doliczyć ponadto nakłady na nadzór inwestorski oraz w przypadku Nowej Wsi na komunikację projektową i tablicę informacji. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Przegłosujemy. Kto z państwa za przyjęciem sprawozdania o działalności wójta gminy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższe sprawozdanie. Punkt 4. Interpelacje i zapytania Rady. Czy panie i panowie chcą złożyć pisemne interpelacje? Nie widzę. Przejdziemy do punktu 5. Podpunkt 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok. Proszę pana wójta gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok. Proszę Państwa, rozpocznę od przypomnienia tych zmian, które zaproponowałem już na posiedzeniu komisji, a mianowicie zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie o kwotę 28 373 zł i 60 groszy w związku z dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 8 000 z przeznaczeniem na edukację mieszkańców w zakresie ochrony ludności, rozliczeniem depozytu prosumenckiego energii w świetlicach wiejskich Maciejewie Wykach, oczyszczalni ścieków w szkole podstawowej
podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 2300, realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6073 zł i 60 groszy oraz wpływami z najmu i rozliczeń za media w świetlicach wiejskich łącznie w kwocie 120 000 zł, przeznaczeniem na utrzymanie tych świetlic wiejskich, z których te środki wpływały. Ponadto proponowałem zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 116 033 zł i 78 groszy w związku z otrzymanym z budżetu państwa zwrotem części wydatków poniesionych w ubiegłym roku w ramach funduszy sołeckich. I kwoty te proponowałem przeznaczyć na zwiększenie środków na diety radnych 20 000 zł, objęcie trzech dodatkowych udziałów w tytułu poręczeń kredytowych w Gostyniu 30 000 zł, zakup usług w ramach bieżącego utrzymania dróg 50 151 zł 78 groszy, zakup materiałów i usług w publicznym przedszkolu w Rozważeniu 5082 zł, wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu zakup sprzętu niezbędnego do działań w ratowniczych sytuacjach kryzysowych 5800 zł i zwiększenie wkładu własnego zadania pod nazwą dostosowanie obiektów szkoły podstawowej w Rozważeniu pod względem uzyskania autonomii energetycznej o 5000 zł. Ponadto proponowałem urealnienie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenie planowanych środków na te zadania w związku z podpisaniem umowy na przygotowane dokumentacje lub w związku z wykonaniem poszczególnych zadań. Było to budowa korpu tenisowego, budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi, przebudowa ulicy Kościuszki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozważeń, ulica Tadeusza Kościuszki, pierwszy i drugi etap oraz budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej. Zgromadzone w ten sposób środki w wysokości 142 000 zł proponowałem przeznaczyć na zmniejszenie zaangażowania nadwyżki budżetowej. Dodatkowo omówione zostały też przesunięcia w budżecie gminy po stronie wydatków, w szczególności podział dotychczasowego zadania budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na obiektach komunalnych na dwa przedsięwzięcia pod nazwą budowa podziemnych systemów magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w przedszkole w Podstawach Wielkopolskich w kwocie 10 000 zł i budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ulicy Krotoszyńskiej 9a w Rozważeniu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w kwocie 10 000 zł. Przedstawione również zostały przesunięcia w funduszach sołeckich w tej miejscowości, które dotychczas były zadania wiejskie. W tej chwili chciałbym Państwu zaproponować autopoprawkę do tej uchwały. Część
Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2025-2032. Proszę wójta gminy o przedstawienie tematu. Również rozpocznę od tych zmian, które przedstawione zostały Państwu na posiedzeniu komisji. Oczywiście w załączniku nr 1 tradycyjnie już dostosowujemy wszystkie wielkości charakteryzujące tegoroczny budżet do aktualnych danych wynikających ze zmiany uchwały budżetowej. Natomiast w załączniku nr 2 proponowałem na posiedzeniu komisji następujące zmiany: zmniejszenie kwoty zobowiązań na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew od Tadeusza Kościuszki o 17 000 złotych w związku z rozliczeniem realizacji tego zadania, zmniejszeniem kwoty planowanej w tym roku na przebudowę ulicy Kościuszki o 12 000 złotych w związku ze zleceniem opracowania dokumentacji projektowej, zmniejszeniem kwoty przewidzianej na budowę i przebudowę drogi Nowej Wsi o 65 000 złotych i z wydłużeniem okresu realizacji budowy drogi Maciejewie do roku 2027 i przeniesienia na ten rok kwoty 100 000 złotych zaplanowanej pierwotnie w roku 2026. Proponowałem również dodanie nowego przedsięwzięcia, budowę kortu tenisowego w Rozdrażewie okresem realizacji 2025-2027 z limitem środków w wysokości 30 000 złotych w roku bieżącym na sporządzenie dokumentacji projektowej i 200 000 złotych w roku 2027. Proponowałem również dokonanie podziału zadania dotyczącego budowy podziemnych systemów magazynowania wody na dwa odrębne zadania dotyczące terenu przedszkola przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz terenu pomiędzy budynkami komunalnymi przy ulicy Krotoszyńskiej 9 i 9a. Natomiast teraz chciałbym Państwu zaproponować autopoprawkę obejmującą modernizację drogi Buda, a mianowicie przeniesienie jej realizacji z roku 2026 na 2025 i ustalenie dla tej modernizacji limitu w wysokości 100 892 zł 46 groszy. Zwiększenie tegorocznych nakładów na trzyletnie zadanie dotyczące wymiany systemów grzewczych w budynkach komunalnych o kwotę 20 000 złotych i dodatkowe zmniejszenie o kolejne 17 000 złotych budowy i przebudowy drogi w Nowej Wsi oraz zmniejszenie o kwotę 7 000 złotych modernizacji drogi Buda. Przepraszam, w przypadku drogi Nowej Wsi to kwota 18 000. Dziękuję panu wójtowi o przedstawienie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałej. W związku z tym proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii komisji. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rozdrażew na lata 2025-2032. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Najpierw przegłosujemy zgłoszoną autopoprawkę, a zatem kto z Państwa za przyjęciem przedstawionej autopoprawki, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Teraz przegłosujemy całość uchwały, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 3. Podjęcie uchwały
Państwo, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, strażach ratownik, który uczestniczy w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu, ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Taki ekwiwalent również przysługuje kandydatowi na strażaka ratownika, który przechodzi kurs przygotowawczy. Dodatkowo ustawa daje możliwość wypłaty ekwiwalentu strażakom ratownikom za wykonywanie zadań innych niż wymienione w artykule 15 tejże ustawy. W naszym przypadku taki ekwiwalent jest wypłacany za ochronę ludności podczas imprez publicznych organizowanych przez Urząd Gminy lub jej jednostki organizacyjne. W każdym z tych przypadków ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Dodatkowo ustawa stanowi, iż Rada Gminy powinna podejmować uchwałę o wysokości ekwiwalentu raz na 2 lata. Ponieważ taki termin właśnie się zbliża, przedłożyłem Państwu propozycję nowej uchwały. Przewiduje ona zwiększenie wysokości ekwiwalentu za działania ratownicze, akcje ratownicze lub ćwiczenia z 16 zł do 20 zł oraz za udział w szkoleniu z 7 zł do 10 groszy. Ponieważ tak rozliczamy to w ten sposób, że wypłacamy ekwiwalent 2 razy w roku w okresach półrocznych i obecny okres skończy się z końcem listopada, proponuję, by nowe stawki weszły w życie od 1 grudnia, by obejmowały w całości nowy okres. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tematu. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Czy panie i panowie radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozdraże. Proszę pana wójta o przybliżenie tematu. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, przybliżę od razu temat kolejnej uchwały, ponieważ regulacja jest tożsama, musi być zawarta w 2 naszych uchwałach dotyczących gospodarki odpadami. Chodzi, proszę Państwa, mianowicie o zmiany częstotliwości odbioru w części odpadów. Proponuję zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów ze szkła w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego i spodziewanym zmniejszeniem ilości tych odpadów. I od 1 stycznia odpady szklane byłyby odbierane zarówno białe, jak i kolorowe raz na kwartał. Dotychczas były odbierane co drugi miesiąc poszczególny rodzaj szkła. Jednocześnie w związku z sugestiami mieszkańców, ale i zaobserwowaną praktyką dowożenia coraz większej ilości odpadów tekturowych na przok, proponuję przywrócenie kiedyś już obowiązującego w naszej gminie okresu częstotliwości odbierania odpadów z tektury i papieru to raz na 2 miesiące. Obecnie one są odbierane raz na kwartał. Regulacja tych zagadnień w chwili obecnej jest konieczna do tego, abyśmy mogli przygotować przetargi na zagospodarowanie oraz na odbiór i transport odpadów. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie tych tematów. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę przewodniczącego
Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan Wójt już temat przedstawił. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z Państwa jest za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Proszę Pana Wójta o przybliżenie tematu. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, również chciałbym przybliżyć tę uchwałę łącznie, zwłaszcza, że 3 z nich to dotyczą terenu, który jeszcze niedawno stanowił jedną działkę będącą przebiegiem torowiska w nowej wsi za gospodarstwami rolnymi. Te działki zostały podzielone w celu przygotowania do sprzedaży. Jednakże w trakcie odmiarów geodezyjnych okazało się, że musimy dokonać jednej z tych działek dodatkowego wydzielenia, aby sprzedaż odbyła się zgodnie z ustawą w innym trybie. Dlatego konieczne jest zawarcie umowy dzierżawy na kolejny rok, ponieważ już dawno przekroczyliśmy limit 10 lat, za których mogę samodzielnie takie umowy zawierać. Konieczna jest Państwa zgoda w formie podjętych uchwał. Natomiast 4. uchwała dotyczy gruntów, które pozostały jeszcze do zbycia na tzw. terenie nowego osiedla. Tu również dzierżawca jest ten sam od wielu lat, tylko systematycznie zmniejszamy powierzchnię w przypadku sprzedaży kolejnych działek. Dlatego też konieczna jest także tutaj zgoda w sprawie. Dziękuję Panu Wójtowi za przybliżenie tych tematów. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. A zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Tu Pan Wójt już omówił temat. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisja Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała
Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 5. Podpunkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Pan Wójt tu też przedstawił temat. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii w tym temacie. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 1 roku. Czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, a zatem kto z Państwa za podjęciem powyższej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę. Punkt 6. Wolne wnioski, pytania, informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. Proszę, czy Panie i Panowie Radni mają jakieś wnioski, pytania? Proszę. Ja mam wniosek do powiatu. Kilka razy było zgłaszane i to nic nie jest widziane. Tam naprawdę nic nie widać. To jest przy posesji 32 Nowej Wsi. To jest wystawie. Naprawdę jest niebezpieczeństwo. Ja bym miał jeszcze drogę Rozdrażewek Różopole, żeby może przed okresem zimowym ją trochę załatali, bo już są parę dziur jest takich dosyć dużych. Ja nie wyobrażam sobie, żeby do maja na przykład nie było tam załatane, to nie wiem, to ile tam będzie szkód i tak dalej, to proszę. Ja mam zapytanie, czy gmina zamierza wnioskować w ramach planu strategicznego o dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo słyszałem, że za nabór prowadzony przez samorząd województwa wielkopolskiego. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Proszę. Chciałem powtórzyć o tych tablicach kierunkowych, o których była mowa na komisji. To jest przy posesji Nowa Wieś 51. Koło pana Andrzeja Zajączka też jest taka tablica. No i tu w Rozdrażewie też widzę przy wyjeździe z kierunku Rozdrażewka. No a praca PZD to polega, wymaga jeszcze wielu zmian, ponieważ ostatnio też jechałem, jeszcze kierownicze stanowisko się zmieniło, ale praca dalej tak samo jest. To wracając z komisji o godzinie 13 pracownicy już w busie odpoczywali sobie, czekając na 15 godzinę. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jak nie ma, czy sołtysi? Też tam proszę. Czy radny powiatowy coś tam nam powie? Czy... Ale proszę do mikrofonu.
samo mają być wycięte na tej grobli Maciejewie, na tym połuku, który idzie do Nowej Wsi. I no, chyba nie przykleją tego zaniżenia, bo nie ma towaru na razie. A jeżeli chodzi o to, co mówił Pan Przewodniczący, droga Rozwarzewek-Różopole, no przed zimą prawdopodobnie będzie załatana, bo nie ma już towaru, jeżeli chodzi o emulsję, natomiast masą na zimno postarają się te większe dziury zalepić i to było na ten rok wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze by miał jakieś coś pytania? Czy ewentualnie Pan Wójt jakiś? Proszę, to wszystko do powiatu było. Mam pytanie. Oczywiście tego powiatu tradycyjnie już nie zależy się od odpowiedzi przekazanej przez Pana Radnego Jankowskiego. Przekażemy do prezydenta do wiadomości Pana Starosty, natomiast jeśli chodzi o pytanie o przydomowo oczyszczalnię, nie planujemy składa się tego wniosku w tym naborze. Koncentrujemy się w tej chwili jeszcze na odbicie kanalizacji w tych miejscowości, które mają duże skupiska mieszkańców. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? A może do radnego powiatowego, czy są jakieś plany już na przyszły rok? Czy Jeszcze nie, no, to znaczy akurat z Panem Wójtem rozmawialiśmy i wniosek jest złożony też no właśnie na tą drogę, dalszą część, ale jeżeli chodzi o teren Rozwarzewie, Różopole, Rozwarzewek, no i tam jest zaprojektowane 720 000, z tym, że trudno powiedzieć, czy dostaniemy w ogóle te pieniądze, ponieważ zostały złożone 3 wnioski, a powiat jest finansowo bardzo słaby, także nie
rzeczywiście i to jakiś wielki problem dla powiatu jest, to już tak za bardzo nie świadczy dobrze o powiecie, jak już takie małe odcinki, a to już jakiś naprawdę jest dla nich duży problem. A ja może jeszcze to, bo wczoraj rozmawiałem na Ale to... powiat na głośno to mówi. Powiat Nie, na ale 400 km dróg to znaczy się jak po 200 metrów to liczba to nie jest realna, żeby to kiedyś płynąć. Nie no, robić coś robią, no tylko chodzi o to, że takie właśnie newralgiczne punkty to jest 100 czy 200 metrów, to nie powinny być jakiś problem dla powiatu. Jest naprawdę droga naprawdę dziurawa i często się wybijają, to powinni automatycznie zrobić nową nakładkę, to wtedy nie musieliby remontować wagonu przez te 10 lat. To co dają na ten remont, to praktycznie by tą drogę zrobili, można powiedzieć, nie? I to się ze szkołą wszystko zamyka. Proszę. Miałem pytanie jeszcze do radnego powiatowego, czy ta zbiórka pobocza przy tej głównej drodze pomiędzy Rozdrażewem a Nową Wsią będzie kontynuowana, bo myślę, że ten odcinek najbardziej taki strategiczny, gdzie najwięcej woda stoi po deszczach, to chyba został jednak tam nie zbierana tego pobocza, tylko można powiedzieć na tych odcinkach, gdzie ta woda jeszcze jakoś w miarę spływała, a ten efekt tego powierzchniowego utrwalania, no to za chwilę, bo myślę, że po zimie to już nie będzie śladu po nim, bo ta woda jak tam stoi troszkę dłużej i zamarza, to niestety degradacja jest bardzo szybka. Może jeszcze może to do dokładnie tak jak tu kolega mówi, tu od figury i to jest to robisko, no to pan mój dobrze wie, to co pada deszcz, to są normalnie kałuże, no to jest dużo wyżej i to się prosi, tym asfalt prosto się niszczeje, psuje, jeśli to nie będzie zebrane, no to jeszcze trochę to nie drogi wcale, bo same wyboje, no jadą i wlekują i to tak jak już stare spodnie miały 10 dziur i chciały się dali naprawić, to już nie ma co, trzeba je wyrzucić, ale droga dalej jest i ludzie muszą samochody i te zawieszenia sobie psuć, no ale niestety nic nie zrobimy, ale tam jakby tu od tego Rozdrażewa kawałek zrobili, ale tam do Nowej Wsi jest to robisko też szersze do wzięcia, no tam by było naprawdę dużo pracy, no ale to żaden dużo pieniędzy, a to słyszę, że powiedzmy, no i co. Bez tego to szkoda gadać, że to będzie coś dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Wywołanie, bo sformułowanie dobrze wiem. Tak, dobrze wiemy. Wiecie dobrze, że od wielu lat starania o to robi i dla mnie było zupełnym bezsensem robienie na takiej długości powierzchniowego utrwalenia bez zebrania poboczy. Ja optowałem za tym, żeby to powierzchniowe utrwalenie skrócić, ale jednocześnie zbierać od razu pobocze i na pewno by to dłuższy efekt był, ale niestety poprzedni dyrektor robił to zawsze według swoich zasad. Tu nie ukrywam, że też to, co było zebrane, to też do tych wspólnych zabiegów wiele Rady Jankowskiej nas kosztowało. No niestety została jakaś tam kwota, starczyła na określoną ilość kilometrów i podzielono to na wszystkie gminy i w naszym przypadku wystarczyło to do skrzyżowania z Maciejewem. Też wskazywałem m.in. na odbiorze w Grębowie na potrzebę kontynuowania tych prac. Była deklaracja, że w przypadku wolnych środków zostaną zrobione. Tutaj co do tych wolnych środków, raczej jego braku, słyszeliście już Państwo, także trudno pewnie oczekiwać tego, ale też przychylam się do tych obaw, które tutaj były wyrażone, że przy kolejnej zimie, jeśli to będzie wyglądało w ten sposób, że spadnie deszcz, to przyjdzie mnóstwo tego powierzchniowego utrwalenia i z górnej nawierzchni tej drogi pomiędzy Nową Wsią a skrzyżowaniem Przemysła Maciejów wiele nie zostanie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jak nikt już nie zabiera głosu, to przejdziemy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Rady. Z uwagi na brak pisemnych interpelacji punkt ten nie ma zastosowania.
Rady Gminy dobiegły końca. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Gminy